metromierz H51. Pokażę Wam wszystkie fragmenty konfiguracji metromierza, które wpływają na jego pracę. Metromierz znajduje się w pozycji pomiarów. Żeby przejść do menu konfiguracyjnego, musimy doprowadzić go po pierwsze do ekranu startowego. Naciskam menu długo, a następnie jeszcze raz menu. Pojawił się napis konfiguracja. Po kolei, przesuwając się w dół menu, pierwsze typy. Zostawiamy na ustawieniu domyślnym Master, MSTR, Master. Zatwierdzam przyciskiem F, wychodzę. Następnie w dół jednostki pomiarowe, mile lub kilometry. Metryczne, zostawiam metryczne. Następny parametr w dół, impulsy. Ma to znaczenie, jeżeli korzystacie z czujników podłączonych do metromierza. Impulsy muszą być włączone, a gdy korzystacie z GPS-u, muszą być wyłączone. Zostawię je włączone. Następny parametr GPS. Pytanie tutaj jest, czy jest to GPS wewnętrzny, jest go brak, lub w starszych wersjach był jeszcze zewnętrzny. Aktualnie jedyne działające ustawienie i zalecane to jest GPS wewnętrzny. GPS typ Old w starych metromierzach sprzed 2020 roku lub New w metromierzach po 2020 roku. Ten metromierz posiada starego typu moduł, więc muszę ustawić Old, stary. GPS D. Czy chcecie, żeby metromierz naliczał drogę z GPS? Jeżeli chcecie, ma być to on. Jeżeli nie korzystacie z tego, to ustawiacie off. Następny parametr, metoda pomiarowa stosowana przy GPS-ie. Zawsze ustawiamy metodę pierwszą, czyli GPS 1. UTC, strefa czasowa. Ma to wpływ na wyświetlanie godziny. My mamy strefę +1, więc jest 1. Gdyby potrzeba było zmienić, zmieniamy strzałkami. Zatwierdzam 1. Czas letni zimowy. Day saving time. Zostawiam na on, no bo akurat teraz jest to niezbędne. Rozdzielczość drogi. 1 metr, 10 metrów, 100 metrów. Najwygodniej używa się metromierz w offroadzie, kiedy jest ustawione 10 metrów. Wersja programu i numer. Tu jest 3,70. Metromierz jest z 2015 roku. Ma numer 519. Następny parametr menu. Wróciliśmy do początku. To jest pierwszy parametr, o którym już mówiłem. Wszystkie te parametry, które teraz ustawiliśmy w metromierzu, należy zapisać wychodząc z menu. Długo menu. Metromierz zapiszczy i zrestartuje się. Wróci do ekranu startowego i od razu rozpocznie pomiary w trybie dojazdowym.